Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji pancernego tabletu marki Fossibot. Tym razem jest to model DT2. DT2, czyli bezpośredni następca modelu DT1, którego recenzję mieliście okazję zobaczyć również na moim kanale. No i dzisiaj sobie sprawdzimy, czym te oba modele się różnią. Czym wyróżnia się model Fossibot DT2. Zanim sobie przejdziemy do naszej recenzji, to jeszcze warto może wspomnieć o cechach wspólnych obu modeli oraz głównych różnicach, jeżeli chodzi o budowę, konstrukcję poszczególnych tabletów. Jeżeli chodzi o cechy wspólne, no to na pewno nadal mamy ten sam wyświetlacz 10,4 cala i rozdzielczość 2K. Mamy Androida 13 na pokładzie. Oczywiście pancerna obudowa w obu przypadkach, klasa IP6869 oraz MIL STD810H, czyli ta certyfikacja militarna. Taki tablet możecie bez problemu używać w każdych warunkach. Możecie go zanurzać w wodzie, możecie nagrywać filmy pod wodą, robić zdjęcia pod wodą, możecie go zamrażać. Nie straszny mu też pył, piasek, tak więc w każdych warunkach możecie go bez problemu bezpiecznie używać. No i warto też wspomnieć jeszcze o głośnikach, które również są cechą wspólną, czyli mamy tutaj 4 mocne głośniki umieszczone na krawędziach tego tabletu. Teraz jeżeli chodzi o różnice, przede wszystkim bateria, tym razem 22 000 mAh, czyli 2 razy większa pojemność niż w przypadku modelu DT1. Szybkie ładowanie, 66 W, jak widzicie, Power Delivery, ładowarka w zestawie. Czyli możemy go naładować znacznie szybciej niż model DT1, który miał baterię o połowę mniejszą. Mamy też nowy procesor, znacznie wydajniejszy. O nim więcej Wam powiem podczas naszej recenzji. Mamy więcej pamięci RAM, ponieważ na pokładzie jest 12 GB pamięci RAM, którą możemy rozszerzyć jeszcze o dodatkowe 8 GB, czyli praktycznie mamy do dyspozycji 20 GB pamięci RAM i 256 GB na nasze dane. I to są takie najważniejsze cechy wspólne i różnice obu modeli. Teraz sobie zobaczmy dokładnie budowę, wykonanie tego tabletu. Zaczynamy od zawartości zestawu. Jak widzicie, oczywiście w zestawie jest tablet. Jest szybka ładowarka, 66 W Power Delivery. No i oczywiście przewód do ładowania. Klasyczne USB typu C z dwóch stron tego przewodu. W zestawie oczywiście znajdziemy jeszcze instrukcję obsługi, tutaj jakieś karty gwarancyjne. No i dodatkowy element, którego nie było w przypadku modelu DT1, jest to specjalny pasek do przenoszenia tego tabletu, który przykręcamy na jego plecach za pomocą tutaj takich specjalnych elementów, blaszek, wkrętów. Za chwileczkę Wam pokażę już taki uchwyt po zamontowaniu. Teraz jeżeli chodzi o sam tablet, konstrukcja bardzo podobna do modelu DT1, z tym, że musicie zauważyć, że jego grubość jest znacznie większa. Jest to bardzo gruby tablet. Spowodowane jest to oczywiście tą baterią 22 000 mAh, która zajmuje tutaj dużo miejsca, więc tablet, jak widzicie, jest bardzo masywny, no i też bardzo ciężki. On waży ponad 1 kg, tak więc weźcie tą wagę pod uwagę przy zakupie tabletu. No i tutaj oczywiście ta specyfikacja na froncie. Co ważne, mamy tu już naklejoną folię ochronną na ekran. Musimy tylko odkleić tą pierwszą warstwę z tymi napisami. Uważajcie, żeby odklejając nie odkleić sobie całej folii z wyświetlacza, więc musicie to robić bardzo ostrożnie. Natomiast tablet będzie już od razu zabezpieczony. Obudowa oczywiście w pełni pancerna. Dodatkowe zabezpieczenia na rogach tabletu. Tutaj są takie zgrubienia z twardego tworzywa, które mają nam zabezpieczyć tablet w przypadku upadku z jakiejś wysokości. Od tyłu tutaj oczywiście taka specjalna struktura antypoślizgowa, no i też wstawka tutaj z aluminium po środku. Oczywiście mamy tutaj te otwory do przykręcenia tego paska. Duża wyspa z kamerami. Jeżeli chodzi o kamery, tutaj mamy już z tyłu aparaty 64 megapiksele, z przodu kamera 32 megapiksele, czyli też postęp w porównaniu do modelu DT1. O jakości zdjęć powiemy sobie nieco później. No i teraz pewno zauważyliście, że mamy tutaj bardzo dużą diodę LED. Ta dioda służy nie tylko do doświetlania filmów, nagrań, ale też na przykład jako oświetlenie gdzieś na biwaku
oświetlenie podczas nagrań gdzieś na przykład pod wodą, gdzie potrzebujemy dużo światła, czyli mamy tutaj taką dodatkową lampę LED oświetlającą i to też zaraz Wam pokażę. Jeżeli chodzi o złącza wejścia, od dołu mikrofon, podobnie jak też od góry tego tabletu. Głośniki identycznie jak w poprzednim modelu na bocznych krawędziach. Tu mamy dwa z lewej strony i dwa z prawej strony. Tablet oczywiście wyposażony jest w złącza karty SIM. Możemy sobie zamontować w tej szufladce dwie karty SIM lub też jedną kartę SIM i dodatkowo rozszerzyć sobie pamięć za pomocą karty microSD. Obsługa karty 4G, nie ma tutaj obsługi 5G, jeżeli byście o to pytali. Jeżeli chodzi o złącze ładowania, również zabezpieczone tutaj w tym miejscu, jest to typowe USB typu C. Od góry tabletu mamy przycisk Power, belka regulacji dźwięku i dodatkowo, co jest nowością w tym modelu, mamy czytnik linii papilarnych do odblokowania tego tabletu. I jeżeli chodzi o jego budowę, wykonanie, no to chyba byłoby tyle. Teraz zajmiemy się jego specyfikacją techniczną. Zaczynamy od wyświetlacza. Jest to wyświetlacz, tak jak wspominałem, o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2K. Oczywiście jest to ekran IPS, nie jest to AMOLED. Natomiast ekran ten charakteryzuje się, jak widzicie, bardzo dobrym odzorowaniem kolorów, świetnymi kątami widzenia, no i przede wszystkim też dużą jasnością na poziomie 500 nitów. Tak więc nawet praca w słoneczny dzień na tym tablecie nie będzie Wam sprawiała żadnego problemu. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry techniczne tego ekranu, no to tak jak widzicie, mamy tutaj rozdzielczość 1200 na 2000 pikseli, aspect ratio to jest 5:3, no i 1000:1, jeżeli chodzi o kontrast. Tak więc jak widzicie, całkiem przyzwoity wyświetlacz, z którego bardzo dobrze się korzysta podczas zabawy czy też pracy. Teraz przejdźmy sobie do procesora. Tutaj skorzystamy z AIDA 64. I teraz zobaczcie, jest to MediaTek 8781, czyli Helio G99. Jest to znacznie wydajniejszy procesor niż w modelu DTI-1. No i teraz chciałbym, żebyście sobie zobaczyli takie krótkie porównanie obu procesorów i też zobaczyli sobie pełnię możliwości właśnie procesora Helio G99. I teraz zobaczcie, w tej tablece mamy porównanie dwóch procesorów. Po lewej stronie jest to procesor MediaTek MT8788, czyli ten zastosowany w tablecie Fosibo DT1. No i po prawej stronie mamy procesor MediaTek Helio G99, czyli procesor z tabletu Fosibo DT2, który sobie dzisiaj testujemy. Jak widzicie, premiera procesorów miała miejsce w różnych latach. Procesor MT8788 debiutował w drugim kwartale 2019 roku, natomiast Helio G99 w trzecim kwartale 2022 roku, czyli jak widzicie, ponad 3 lata różnicy. No i też technologia wykonania tych procesorów. Tutaj mamy już 6 nanometrów w procesorze G99, gdzie poprzedni procesor był wykonany jeszcze w technologii 12 nanometrów. Również jeżeli chodzi o konstrukcję, budowę rdzeni, tym razem mamy już 6 rdzeni Cortex A55 i 2 rdzenie Cortex A76, gdzie do tej pory mieliśmy po 4 rdzenie A53 i A73. I różnica jest też w typie pamięci. Poprzednio mieliśmy tutaj DDR3, teraz mamy już DDR4. No i teraz jeszcze zobaczcie sobie może na koniec, to nie będę Was tymi wszystkimi danymi zanudzał, wydajność w Antutu. Procesor w tablecie Fosibo DT1 miał wydajność w Antutu około 120 000, natomiast teraz mamy już aż 381 000 punktów, czyli jak widzicie jest to ponad trzykrotny wzrost wydajności w Antutu. Podobnie też zobaczcie w innych benchmarkach, jaka jest przewaga procesora Helio G99. No i wracając do naszej specyfikacji technicznej, jak widzicie na pokładzie mamy też 12 GB pamięci RAM, którą możemy rozszerzyć do 20 GB dzięki wykorzystaniu pamięci wewnętrznej, pamięci ROM i korzystać właśnie z 20 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o grafikę,
no to jest to grafika Mali G57MC2. Jest to całkiem wydajna grafika, która pozwala w komfortowy sposób na korzystanie z tabletu podczas pracy, podczas przeglądania internetu, podczas oglądania filmów wideo, czy też nawet gry, jakieś tutaj mniej wymagające tytuły. Natomiast oczywiście specyfikacja tego tabletu nie zapewnia nam komfortowej rozgrywki w jakieś bardziej zaawansowane gry z wykorzystaniem tutaj jakiejś maksymalnej ilości detali w takich grach, więc do tego oczywiście ten tablet Wam nie polecam. Natomiast do prostych gier lub też do gier bardziej zaawansowanych przy ograniczonej ilości detali jak najbardziej już ten tablet będzie się nadawał, więc jeżeli szukacie na przykład jakiegoś tabletu dla dziecka do gier, do jakichś tutaj programów multimedialnych, a obawiacie się, że może Wam taki tablet uszkodzić, no to tutaj na pewno Fosibot DT2 będzie bardzo dobrym wyborem. Natomiast jeszcze raz przypominam o wadze tego tabletu, to jest ponad kilogram, więc też weźcie to pod uwagę, jeżeli kupujecie ten tablet typowo dla dziecka. I będąc przy specyfikacji technicznej, nie sposób pominąć takiej kwestii jak bateria. I jak widzicie, jest to potężna bateria 22 000 mAh, która pozwala na bardzo długi czas pracy tego urządzenia. I teraz zobaczcie na tym slajdzie, który producent nam przygotował, jak wygląda kwestia pracy na tym tablecie w różnych trybach. Jak widzicie, w trybie standby to jest aż 1800 godzin, natomiast to, co nas interesuje, to oczywiście tryb na przykład oglądania filmów 36 godzin. Mamy też możliwość przez 60 godzin grania w gry wideo na tym tablecie bez konieczności ładowania. Dodatkowo mamy też możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych przez aż 110 godzin. Jeżeli będziecie chcieli korzystać z tej lampy flash, która jest tutaj z tyłu, to będzie ona Wam świeciła aż 50 godzin. Więc jeżeli planujecie ten tablet wykorzystać też jako latarkę, no to jak widzicie, aż 50 godzin będzie Wam taka latarka świeciła. Oczywiście warto wspomnieć jeszcze raz o tych pozostałych parametrach, takich jak na przykład Wi-Fi. Jest to Wi-Fi już 6. generacji, czyli bardzo szybkie. Obsługa dwóch kart SIM 4G. Mamy też na pokładzie GPS. Tak więc mamy tutaj chyba wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od tego typu urządzenia. Natomiast jest jeden minus, o którym muszę Wam powiedzieć, a mianowicie zobaczcie sobie na zabezpieczenia Wide Win. Mamy poziom L3. Co to oznacza? A mianowicie to, że niestety jeżeli chodzi o oglądanie Netflixa na tym tablecie, to tylko w niższych rozdzielczościach. I to trochę szkoda, że tutaj akurat producent nie zadbał o tą wyższą certyfikację. Oczywiście nie dotyczy to na przykład aplikacji YouTube, gdzie jak widzicie spokojnie możemy sobie wybrać rozdzielczość 2K, czyli 1440p i na tym tablecie ta rozdzielczość będzie nam oczywiście działała. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, zobaczcie, bardzo dobra jakość obrazu, bardzo duża płynność, świetna szczegółowość. Tak więc ja tutaj nie mam najmniejszych uwag, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz. I posłuchajcie jeszcze może głośników. Jak słyszeliście, bardzo czysty dźwięk, głośny, tak więc również pod względem działania głośników trudno mieć tutaj jakiekolwiek uwagi do tego tabletu. Teraz przejdźmy sobie do oprogramowania. To, co mi się podoba w tym tablecie, to przede wszystkim to, że producent nie zasypuje nas reklamami, jakimiś niepotrzebnymi aplikacjami doinstalowanymi przez siebie do tego urządzenia. Mamy tutaj, jak widzicie, podstawowe aplikacje. Ja oczywiście sobie tylko doinstalowałem ID64 i DRM Info. Pozostałe aplikacje są to aplikacje, jak widzicie, systemowe aplikacje Google. Tak więc nie ma tutaj niczego dodatkowo. Jest oczywiście też radio FM, co akurat jest na plus, natomiast musimy do niego podłączyć słuchawki, żeby można było z tego radia korzystać. Producent też przewidział specjalną tutaj strefę dla dzieci. Specjalny panel, który ułatwia obsługę tego tabletu najmłodszym. Musimy tutaj oczywiście sobie założyć konto dla dziecka. Możemy go skonfigurować właśnie Family Linkiem
i wówczas taki tablet oddać dzieciom do dyspozycji i też jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Sam system oczywiście Android TV w wersji 13, natomiast taka lekka nakładka producenta, która jak widzicie bardzo dobrze się prezentuje, jest przede wszystkim bardzo czytelna, przejrzysta. Myślę, że nie będziecie mieć problemów z jej obsługą. Oczywiście te ustawienia dość podstawowe, czyli zarządzanie kartami SIM, zarządzanie hotspotem, tetheringiem, zarządzanie VPN-em i tak dalej, czyli typowo jak w każdym systemie Android. Oczywiście połączenia Bluetooth, tutaj będziemy mogli sobie wyszukiwać urządzenia, parować urządzenia, zarządzanie naszymi aplikacjami, zarządzanie też powiadomieniami, tutaj klasycznie. Przejdźmy sobie do baterii, gdzie możemy sobie monitorować wykorzystanie baterii, przechodzić w tryb oszczędzania baterii, czy też zarządzać tutaj baterią, zarządzanie pamięcią wewnętrzną. Jak widzicie, mam wykorzystane 13 GB z 256 na chwilę obecną. Oczywiście mamy tutaj wszystko rozpisane, które aplikacje zajmują ile miejsca. Zarządzanie dźwiękiem, wibracjami, tutaj też dużo ustawień, jeżeli chodzi o ustawienia dźwięku, również na przykład takie ustawienia jak dźwięk wybierania numerów, dźwięk blokady ekranu, wibracji i tak dalej. Wyświetlacz, tutaj może się na chwileczkę zatrzymajmy. Poziom jasności wyświetlacza i teraz jak widzicie jest 62%. Jest to ustawione ręcznie, natomiast możemy oczywiście przejść do automatu i wówczas zobaczcie, tablet sam dobiera nam jasność do warunków otoczenia. Zarządzanie wygaszaczem ekranu tutaj dość klasycznie. Jest też dostępny tryb ciemny. Jeżeli ktoś woli w ten sposób korzystać z tabletu, to jak najbardziej jest taka możliwość. Rozmiar tekstu możemy sobie też tutaj regulować sobie czcionki. Rozmiar wyświetlacza, możemy sobie pogrubiony tekst włączyć, możemy sobie włączyć tekst o dużym kontraście. Kolory też możemy nimi zarządzać, mogą być naturalne, ale możemy je podbić jako wzmocnione lub też ustawić jako nasycone. Jeżeli wolicie takie ustawienia, no to oczywiście też możecie sobie tutaj nieco poeksperymentować. Jeżeli przyciemnienie maksymalne Wam nie wystarcza w tym tablecie, na przykład podczas czytania gdzieś wieczorem ten ekran jest zbyt mocny, to możemy włączyć tutaj sobie dodatkowe przyciemnienie, które jeszcze jest w stanie zmniejszyć jasność tego ekranu. Oczywiście tych funkcji tutaj jest znacznie więcej i ustawień, nie będę Wam tego wszystkiego tutaj teraz pokazywał. Mamy tutaj zakładki zabezpieczenie, prywatność, lokalizacja, bezpieczeństwo, tryby alarmowe. Tutaj na przykład możecie sobie ustawić połączenia alarmowe, ustawić sobie alerty o sytuacjach kryzysowych, zarządzanie hasłami, kontem. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać, to jest ta zakładka rozszerzenie pamięci RAM. I to właśnie w tym miejscu możecie sobie rozszerzyć Waszą pamięć RAM o dodatkowe 3, 5 lub też 8 GB. Po wybraniu takiego rozszerzenia to oczywiście tablet prosi o restart. My tego nie będziemy teraz robili. I po restarcie będziemy mieli nie 12, a 20 GB pamięci RAM. Z tym, że pamiętajcie, że te 8 GB będzie zabrane z Waszej pamięci wewnętrznej. Ostatnia zakładka informacji o tablecie i tutaj jak widzicie mamy podsumowanie parametrów technicznych tego tabletu. Od pamięci RAM poprzez pamięć wewnętrzną, kamery, procesor, baterię po system operacyjny. No i poniżej oczywiście też bardziej szczegółowe dane wraz tutaj z informacją na temat wersji systemu Android i jak widzicie jest to wersja 13. Tyle o specyfikacji technicznej. Może jeszcze Wam pokażę aplikację telefonu, jak ona wygląda. Tutaj może sobie przejdźmy do widoku pionowego. Mamy oczywiście dialer, z którego możemy sobie wybierać numery telefoniczne i możemy sobie nawiązywać połączenie z osobą, z którą będziemy chcieli porozmawiać. Tak więc tak on wygląda. Oczywiście dostęp do kontaktów, jeżeli będą wgrane do ostatnich połączeń, które wybieraliśmy i tak dalej. Tak więc dość klasyczne też rozwiązanie. Może zobaczmy sobie jeszcze aplikację aparatu, jak ona wygląda i zobaczymy sobie, jak to wygląda kwestia zdjęć. Zobaczcie, jeżeli chodzi o tutaj ostrość, szczegółowość tych zdjęć, no to wydaje mi się, że całkiem nieźle tutaj ta kamera sobie radzi. Oczywiście ja w tego typu urządzeniach nie stawiam na aparat, jest to jak gdyby dodatek, natomiast no rzeczywiście w tym tablecie te 64 megapiksele z tyłu i 32 z przodu naprawdę już robią wrażenie, jeżeli chodzi o tablet.
Jeżeli chodzi o takie ustawienia wewnętrzne, które możemy sobie wybrać w aparacie, no to jak widzicie zarządzanie dźwiękiem migawki, możemy też wywołać migawkę przyciskiem głośności. Mamy też oczywiście zarządzanie ISO, tutaj do regulacji od 100 do 12800. Balans bieli też możemy sobie regulować. Mamy też możliwość zmiany proporcji obrazu 4:3 lub też 5:3. Sztuczna inteligencja, AI, no i co tutaj? Siatka i też oczywiście wywoływanie migawki czasowe 2 sekundy, 5 lub też 10 sekund. I teraz zobaczcie, mamy możliwość nagrywania w rozdzielczości 2K, 1080p, 720p i 480p. Oczywiście nagrywanie z lampą doświetlającą lub też bez. No i w ustawieniach też zarządzanie balansem bieli dla nagrywania, zarządzanie mikrofonem. Możemy wyciszyć też szybko dźwięk, przywrócić ustawienia domyślne. Przycisk głośności również może wywoływać migawkę, zapobieganie migotaniu. No i tutaj lokalizacja GPS na nagraniach, możemy to włączyć, wyłączyć. I mamy tutaj kilka trybów, z jakich możemy korzystać. Jest też na przykład tryb nocny, jest tryb mono, Pro, no i jest też tutaj skanowanie kodów QR od razu wbudowane w aplikację aparatu. Tyle o aparatach. Teraz może jeszcze górna belka. I jeżeli chodzi o górną belkę, to jak widzicie podzielona na dwie części. Tutaj mamy powiadomienia, natomiast tutaj mamy te podstawowe funkcje, czyli sieć Wi-Fi, Bluetooth, dane kart mobilnych, latarka, tryby samolotowe. Oczywiście tutaj tych ustawień jest więcej. Możemy też nimi zarządzać, zmieniać ich kolejność, więc tutaj możecie to wszystko sobie już konfigurować tak, jak będzie to dla Was najbardziej wygodne. Skoro jesteśmy tutaj już na tej belce, to zobaczcie sobie teraz tą latarkę, bo miałem Wam pokazać, jak ona wygląda. Bardzo duża, potężna dioda. Jak widzicie, mocne światło, mocno oświetlające tutaj wszystkie przedmioty. Jeżeli chodzi o przeglądarkę internetową, no to jak widzicie, tutaj obsługa nie sprawia jakichś problemów. Możemy oczywiście oglądać w pionie, w poziomie. Dość duża responsywność ekranu. Też jak widzicie, nie ma tu jakichś przycięć, stop klatek. To wszystko działa płynnie, szybko, więc na pewno do tego typu zastosowań ten tablet jak najbardziej będzie się nadawał. Natomiast pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, ponieważ mamy duży ekran, to możemy na przykład go sobie tutaj podzielić na dwie części i na przykład, no niech to będzie, tutaj sobie otworzymy aplikację YouTube, tutaj stronę internetową i zobaczcie, tutaj możemy sobie oglądać jakieś filmy w tle, jednocześnie przeglądając sobie na przykład internet, więc to jest też bardzo wygodne. Również jeżeli pracujecie na jakichś dokumentach, to możecie sobie otworzyć dwa okna dokumentów po prawej i po lewej stronie. No i sobie na tych oknach równocześnie pracować, więc to jest też zaleta dużych ekranów, które możemy bardzo łatwo podzielić. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o system tego tabletu, działanie aplikacji. Na koniec jeszcze zobaczcie sobie może ten uchwyt, który tu już przykręciłem do tego tabletu. Jak widzicie, możemy tutaj bez problemu usunąć rękę, trzymać bezpiecznie tablet w każdej pozycji, dowolnie sobie go obracać. Możemy oczywiście też usunąć sobie rękę tutaj od dołu i w ten sposób sobie przeglądać te informacje na tablecie cały czas, mając go pod kontrolą, więc zdecydowanie jest to dobre rozwiązanie. Ok, i na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję tabletu Fosibot DT2. Jak widzieliście, tablet w porównaniu do modelu DT1 zyskał znacznie większą baterię, szybkie ładowanie 64W, którego brakowało mi w poprzednim modelu. Mamy też wydajniejszy procesor, więcej pamięci RAM, lepsze aparaty. No i też kilka tych dodatkowych gadżetów w postaci właśnie tego specjalnego uchwytu na tablet oraz tej dużej diody LED, która może pełnić funkcję oświetlenia. No i co ważne, to wszystko otrzymujemy za dopłatą tylko 200 zł w porównaniu do modelu DT1. Tak więc wydaje mi się, że warto te 200 zł dopłacić, żeby mieć tablet, który spełnia praktycznie wszystkie oczekiwania. Jeżeli miałbym tutaj szukać jakichś słabszych stron tego tabletu, no to chyba jedynie jego waga, ponieważ waży on tutaj ponad kilogram. No i brak poziomu zabezpieczeń Wideview L1, mamy tutaj L3, co przekłada się na filmy z Netflixa niestety w niższej rozdzielczości. Natomiast już, jak widzieliście w innych aplikacjach takich jak YouTube, możemy odtwarzać filmy już z
z pełną rozdzielczością 2K. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego tabletu, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebym coś jeszcze sprawdził dla Was w tym tablecie, to oczywiście też piszcie w komentarzach. Będę na bieżąco starał się to sprawdzać i odpisywać na Wasze pytania. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapki w górę. Oczywiście też o subskrypcję kanału, najlepiej z tym dzwoneczkiem. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!